Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w kolejny upalny dzień, ponieważ fala upałów wróciła do UK. Od kilku dni mamy znowu w okolicach 34 stopni w cieniu, więc się roztapiam. Dzisiaj jest piątek, godzina 17:16. Niedawno wróciłam z pracy i nie pamiętam, kiedy ostatnio tak cieszyłam się z piątku. Ale przypominając dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Karolina, a to są Poplątane Gadki, czyli kanał dziewiarski, w którym to opowiadam o moich perypetiach drutowych. Pokazuję, co skończyłam, co mam na drutach, co testuję, co mam do testowania, ogólnie takie różne rzeczy, nowe włóczki. Akurat dzisiaj mam jakieś włóczki, bo się na coś skusiłam, ale o tym później. Będą też wzory. Mimo wszystko postaram się jednak przelecieć przez wszystko, ponieważ jest mi naprawdę obrzydliwie gorąco. A jeszcze w okolicach godziny 19 muszę pojechać po Julkę, ponieważ byli dzisiaj na szkolnej wycieczce. Do takiego parku rozrywki pojechali, pod Londynem bodajże. Czy gdzieś tam, nie wiem, nie bywam. Więc tak, taka jestem troszkę wypluta i wymemłana i zmęczona, także wybaczcie mi, postaram się mimo wszystko zachować moją standardową energię i zadowolenie. I może tak, zaczniemy standardowo od projektów ukończonych i jeden taki mam. Mimo że był to projekt, który, jak niektórzy z Was pamiętają, bo na przykład oglądają mnie regularnie, mógł skończyć jako projekt nieskończony lub spruty. Jest skończony, nie został spruty, ale nie wiem, czy spruty nie zostanie. Tak, pomimo ogromnej pracy, nie jestem do końca zadowolona, ale przejdźmy do konkretów. To jest, co to jest? My Dotline Top. Czekajcie, może tu w tą stronę, sama nie wiem w którą. Wygląda on tak po skończeniu. O, i żeby nie było, ja tak troszeczkę schowałam nitki, ale ja ich nie pochowałam. One tutaj są, tak? Żeby nie było. Miałam je pochować, ale stwierdziłam, nie wiem, czy ja nie będę tego topu pruć. Tak, dlaczego będę pruć? Może dlaczego myślę o spruciu? Jeszcze nie wiem, czy będę pruć, ale istnieje taka ewentualność. Po pierwsze, top na początku wydawało mi się fajna ta dzianina i tak dalej, jednak teraz wydaje mi się ona troszkę zbyt gruba. To są wszystko włóczki letnie, więc tu nie o to chodzi, że jest za ciepła ta dzianina czy coś, ale może dlatego, że ostatnio robiłam projekty z takich cieńszych włóczek i takich lejących i prześwitujących i ta wydaje mi się teraz taka inna. Nie wiem, muszę się z tym przespać. Na pewno nie jest to dzianina na pogodę taką jak teraz. Podejrzewam, że tą dzianinę zakładałabym tak w okolicach 20-22 stopnie, nie więcej. Ale przejdźmy do konkretów, czyli co to za włóczka. Jeśli chodzi o ten ciemnobrązowy kolor, to jest połączenie dwóch nitek Isaiah Trio One w kolorze chyba chocolate czy coś takiego. Nie wiem, ale ten ciemny brązowy w połączeniu z jedną nitką Mulberry Silk, też od Isaiera. Natomiast to różowe, te wszystkie tutaj paseczki, to jest Isaiah Trio One, ale w 3 nitki. I dlaczego tak? W oryginale top jest rozpisany na połączenie Isaiah Trio 2, czyli niteczki, która jest 2 razy grubsza od Trio 1 z Mulberry Silkiem jako ta główna. Paseczki są natomiast wykonywane też z włóczki od Isaiera, tak mi się wydaje, Merlin bodajże. Ja akurat miałam 2 moteczki takiej różowej, Trio One. Grubością mi to odpowiadało i bardzo mi się podoba to połączenie kolorystyczne, więc z niej skorzystałam. I ogólnie bardzo mi się podoba to, jak wyszło. To połączenie jest nawet na mnie dobry chyba ten top, chociaż przyznam Wam szczerze, że po skończeniu nie zmierzyłam. Bo ja skończyłam go chyba ze 2 czy 3 dni temu i było za ciepło nawet na mierzenie. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Jak widzicie, konstrukcja jest bardzo prosta i jest bardzo zbliżona do konstrukcji Sabaj Top. Czyli mamy tutaj łódeczkę, jeśli chodzi o dekolt. Nie są tu wykonywane rzędy skrócone, z tego co pamiętam, wszystko jest na prosto. Tutaj
Wygląda to w ten sposób, czyli ten przodzik, tutaj mamy kilka rzędów właśnie tą nitką kontrastową, jest ona poprowadzona tutaj i później przód i tył robimy dokładnie w ten sam sposób. Wykończenia tutaj na otworach na ręce są robione I-cordem według wzoru i ja tak zrobiłam za pierwszym razem. Wyglądało to obrzydliwie, ale zaraz do tego dojdę. Tutaj góra nie jest w ogóle wykańczana, natomiast dół jest wykończony taką jakby podwójną plisą. O, w ten sposób tak wygląda dół. Może ja jakoś tak na ręce to pokażę. O, w ten sposób wygląda dół i to jest tak odgięte. Natomiast to, co tutaj wygląda jak takie ładne wykończenie, to jest po prostu rządek oczek lewych, co przeważnie jest stosowane w takich zawijanych podwójnie, jak to się nazywa, Boże, plisach, chyba, mogę, nie wiem, no wiecie o co chodzi. Żeby to zagięcie było właśnie takie fajne, płaskie i łatwe do ogarnięcia. Tutaj też była modyfikacja, ponieważ we wzorze zamykamy oczka, jednocześnie podbierając odpowiednie oczko, tak żeby właśnie podwinąć i zamknąć tą plisę w tym samym momencie. Ja tak kilka oczek zrobiłam, bardzo mnie to męczyło, więc zamknęłam całość. Normalnie zamykałam, a później igłą podszyłam. Tak mi było wygodniej. Co dalej? No i tyle. No i skończyłam. Jest ok, ale podkrój pach. Jezus. W próbkę weszłam, wszystko mi się zgadza, natomiast podkrój pach to mi, kochani, sięgał tak ostro za koniec stanika i to w tą stronę, nie tu, tylko w tą stronę, tak? Ogromna była, ogromna. Po zrobieniu I-cordu dalej było to za duże, I-cord w ogóle mi nie wyszedł, może dlatego, że ja I-cord robiłam potrójną nitką Isaiah Trio One, ponieważ zabrakło mi Mulberry Silka, a miałam go tyle, ile proponuje wzór, a zabrakło mi mniej więcej na 7 rzędów wody i na wykończenia tutaj otworów na ręce. Więc spróbowałam ten I-cord, spróbowałam go zrobić inaczej, na mniejszych drutach, podbierając mniej oczek, kombinowałam jak tak zwany koń pod górę. W końcu zrezygnowałam całkowicie z I-cordu, wzięłam szydełko, bo szydełko jest dla mnie takie to go, jak coś się nie udaje i trzeba coś ścieśnić. Najpierw zrobiłam półsłupki, dalej ten otwór był za wielki. No to na półsłupkach zrobiłam oczka ścisłe. Dalej coś tutaj nie grało. Wzięłam mniejsze szydełko, sprułam całość, zrobiłam same oczka ścisłe. Otwór się zmniejszył, było fajnie, ale znowu zbierało to brzydko dzianinę. No i tak kombinowałam i powiem wam szczerze, że nie jestem pewna właściwie, jak ja to w końcu wykończyłam, ale z tego jak patrzę, to zrobiłam półsłupki i... już wiem, teraz sobie przypomniałam. Bardzo zmniejszyłam ilość oczek, robiłam półsłupki i robiłam je w ten sposób, że robiłam 3 półsłupki, 2 razem, 3 półsłupki, 2 razem, 3 półsłupki, 2 razem przez całą długość, przez cały ten obwód otworu na rękę. Więc sporo zmniejszyłam, a wciąż ten otwór nie jest jakoś specjalnie mały. On mi spokojnie tutaj, stanik będzie i tak troszeczkę, podejrzewam, wystawał, zależy jeszcze jaki. Także tak, wszystko to sprawiło i te moje perypetie z tymi guzełkami, które są naprawdę łatwe i naprawdę piękne, z tym, że mówię, tutaj była potrójna nitka Isaiah Trio One, a Isaiah Trio One to jest połączenie lnu, bawełny i wiskozy bodajże, to jest cieniutka, okrągła taka niteczka wręcz, ona jest bardzo sztywna, zero elastyczności ma w sobie, więc te kombinacje tutaj niestety bardzo ciężko mi wychodziły. No i tyle. Namęczyłam się przy tym topie, a nie jestem z niego zadowolona. Jestem zadowolona z tego, jak wygląda. Na mnie jeszcze nie wiem, bo tak naprawdę, tak jak mówię, nie mierzyłam po skończeniu. Znaczy, mierzyłam w trakcie, wiecie, jak tutaj próbowałam dopasować te
otwory na ręce, ale to się patrzyłam właściwie tylko na ten moment tutaj, nie na całość, jak to wygląda. Zresztą mierzyłam albo do piżamy, albo do dresów, w zależności co tam miałam na sobie, jak wykańczałam to. Najczęściej piżamę, bo jak ja dziergam, to jest późny wieczór lub noc. No i tak naprawdę nie wiem, jak to wygląda. Może postaram się to dzisiaj na siebie zarzucić i zrobić jakieś zdjęcia, ale nie obiecuję, więc możliwe, że nie będzie zdjęć, ale jeśli mi się uda, to wrzucę zdjęcia. Ale mówię, ten top niestety, ale jest duża szansa, że będzie do sprucia. Szkoda mi trochę, bo naprawdę sporo pracy mnie kosztował, ale jeśli ma leżeć w szafie, to bez sensu. Tym bardziej, że to są super włóczki. Połączenie Isaiah i Mulberry Silk, Isaiah Trio One i Mulberry Silk bardzo mi odpowiada, z tym, że ja jakbym to spruła, to wydaje mi się, żebym odłączyła jedną niteczkę Isaiah Trio One i zostawiła połączenie po jednej, czyli jedna nitka Mulberry Silk i jedna nitka Isaiah Trio One. I to by mi dało lekką, przewiewną, fajną dzianinę, a właśnie takich potrzebuję. To jest dla mnie za ciężkie. Czy nie ciężkie w sensie wagi, ale takiej, no coś mi w tym nie gra, ale mówię, zmierzę, jak zejdą temperatury, pewnie ze 2 razy założę, żeby zobaczyć, jak mi się to nosi. Może na takie chłodniejsze dni właśnie, żeby do jakichś brązowych spodni i na to koszulę, nie wiem, zobaczę. Popróbuję i dopiero wtedy podejmę decyzję, czy zostaje, czy będzie spruty. Także jak widzicie, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak powinno i tak, jakbyśmy chcieli. I to jest normalne i nie ma się co z tego powodu jakoś bardzo stresować. Tutaj o niteczki chowamy. Także no zobaczymy. Na razie jest jak jest. Co do projektów, które mam w trakcie, dużo się nie zmieniło, kochani. Tu jest taka bluzeczka, to jest Sunny chyba T się nazywa, czy jakoś tak. To jest taka zwykła raglanowa koszulka z krótkim rękawem. Ja ją robię, bo chciałam wykorzystać włóczkę. Włóczka ta biała to jest bawełna z jedwabiem na szpulach. O taka o. Bardzo fajna, bardzo przyjemna, cieniutka i delikatna. Natomiast paseczki są wykonywane z Mandragoa od Rosario Quattro, ponieważ zostały mi chyba ze 2 albo 3 motki po zrobieniu Sevilla Blouse. Także tutaj powolutku sobie lecę, kiedy akurat mam ochotę, dodatkowe paseczki, nie pamiętam gdzie ostatnio skończyłam, no ale powolutku sobie idzie. Ja się z tym nie śpieszę, bardzo dobrze mi się to przerabia, już wspominałam we wcześniejszych vlogach, świetnie mi włóczka sunie po drutach, jest przyjemna w dotyku, nie jest gorąca, więc na takie nawet dzisiejsze dzierganie jak najbardziej się nadaje. Kolejnym projektem, który trochę urósł od ostatniego razu, kiedy Wam pokazywałam, ponieważ pokazywałam Wam moje testy sweterka z włóczki Jak od... To chyba też jest Rosario Quattro. To są testy sweterka projektu Walentyny, włóczkomaniaczki. I on na teraz wygląda tak. Czyli tu mamy, rękawki, otwory właściwie, rękawki dopiero będą. Tyle mi się udało. Czekajcie, bo tu coś wisi. No, tyle mniej więcej idzie w dół. Tył to jest ten nieszczęsny i-cord, który ja zawsze robię bardzo ciasno, więc trochę mi ciągnie dzianinę, ale no trudno, życie, tak? Mniej więcej tak to wygląda. Nigdy takiej metody nie używałam. Ładnie to wygląda, tylko wyglądałoby lepiej, jak ja bym tak koszmarnie nie cisnęła tego i-cordu, ale ja nie umiem inaczej i-cordu zrobić. Niezależnie na jakich drutach, zawsze tak to zaciskam, że... Ale myślę, że tam przy blokowaniu i tak dalej, to się jakoś coś tam, wiecie, ładnie będzie. No, to jest włóczka super przyjemna i ten sweterek wydaje mi się delikatniejszy i bardziej lejący i cieńszy i w ogóle taki bardziej letni niż ta bluzka letnia, tak? A to jest wełna z jakiem. Także bardzo podoba mi się kolor. Jak widzicie, tu gdzieniegdzie są takie czarne kłaczki. O, tu na przykład i tutaj. To są właśnie te Włochy Jaka. I ona ma taki właśnie fajny, melanżowy wydźwięk. Strasznie mi się to podoba. Ten sweterek nie będzie zrobiony całkowicie z tej włóczki, ponieważ wykończenie mankietowe i mankiety są wydłużone takie, no nie wiem ile mniej więcej, ale one są takie dłuższe i dół i przy rękawach są wykończone inną włóczką. Z tego co kojarzę, jest to włóczka lniana, też od Rosario, z tej samej firmy, ale ja tej włóczki jeszcze nie mam, dopiero ją sobie z Polski od Walentyny przywiozę.
Więc na razie chcę po prostu zrobić tyle, ile można ze wzoru, który jest dostępny, bo tam rękawki są jeszcze poprawiane. Walentyna tam jeszcze poprawia opis na rękawki i tak dalej, więc tyle, ile się da, to sobie zrobię, a później będę wykańczać, jak przywiozę włóczkę z Polski. Czy ja coś jeszcze dziergam? Dziergam jeszcze, tu mam takie coś nowe, ale z bluzek takich do noszenia to nie jest. Jedna tam chustka to cały czas się robi w samochodzie, jak mam czas, no. Ale zaczęłam nową chustę, kochani, i to są kolejne testy. To są testy dla Ani z Yarn in Scraps na jej nową chustę Szeptucha. Piękna jest chusta. Wzór jest wydany pięknie. Jest przepiękny, prawie jak książka, którą można sobie oglądać i w ogóle. Jest też fajnie opisany, póki co zero problemów. Chusta to jest taki trójkącik robiony garterem z pionowymi pasami. Ja Wam zaraz zresztą pokażę, jak to na razie wygląda. I wykończony taką piękną ażurową bordiurą. Włóczka, która jest sugerowaną i na którą został ten wzór zaprojektowany, to jest bodajże Tibetan od Pasku. A ja tej włóczki nie mam, nie chciałam kupować, chciałam wykorzystać coś, co mam i wykorzystuję Alpakę Classic bodajże, się nazywa, od Rowana, w takim pięknym, pumpkinowym kolorze. I teraz tak, ciężko mi Wam tu coś pokazać, bo akurat kończyła mi się, bo ja robię podwójną nitkę, skończyły mi się moteczki, powinnam dołożyć następne, więc jestem tak jakby w połowie rzędu, ale może coś tam będzie widać. Tak to mniej więcej wygląda. No tu mi druty trzymają, więc teraz to wygląda jak gacie. Wybaczcie. Ale to jest chusta, to musicie sobie wyobrazić, że jest dalsza część i kolejny ten pas. Tak to wygląda w zbliżeniu. Oczywiście to nie jest jeszcze blokowane i tak dalej. Bardzo się przyjemnie, fajnie robi. Tyle, że to jest ta alpaka. To jest naprawdę dość włochate. Bardzo ciepłe. Nawet teraz jak trzymam, to mi strasznie ciepło w ręce i wręcz nieprzyjemnie, bo już czuję, jak mi się ręce pocą. Więc doszłam właśnie wczoraj do tego, bo to tylko takim późnym wieczorem mogę dziergać i dzisiaj raczej nie ruszę, bo wydaje mi się, że nawet wieczorem będzie tragedia. Wczoraj w nocy było 26 stopni, przecież to jest chore, tak? No, także to jest chusta, którą też robię aktywnie, nieaktywnie, w zależności od temperatury. Jeśli temperatura jest taka, jak to dzisiaj mamy, to jest bardzo nieaktywnie. To wtedy wracam do tej bluzeczki, która jest w paseczki, jest z cudownej, delikatnej bawełno-jedwabiu i tak. No, także kochani, tyle jeśli chodzi o Jezu, normalnie, ależ spodnie się do mnie przykleiły, a to lniane, jak to widzicie. No, ale dobra, koniec marudzenia, chociaż pewnie nie koniec, będę dalej marudzić, bo jest obrzydliwie gorąco. Co ja tam Wam chciałam? Aha, ci, którzy nie widzieli jeszcze, to w środę wrzuciłam filmik QA i tam też jest informacja o rozdaniu. Rozdaniu z okazji 3000 subskrybentów, za co bardzo Wam dziękuję. Udało nam się osiągnąć taką wielką, fajną liczbę, z czego się niesamowicie cieszę i bardzo Wam za to dziękuję, bo to tylko dzięki Wam przecież. Ja tutaj nie mam wiele z tym wspólnego. To Wy jesteście tymi subskrybentami. I tak jak tam na tym filmie mówię, ja wybiorę randomowo, dosłownie tak randomowo wybiorę kogoś z tych osób, które tam skomentują w odpowiedni sposób i podam wyniki w następnym weekendowym vlogu, który będzie, myślę, że postaram się wrzucić go w piątek zamiast w sobotę, ponieważ w poniedziałek będę już lecieć do Polski i ponieważ no, zależy jeszcze kto wygra, ale jak wygra ktoś z Polski, to ja muszę tą paczkę, znaczy te wszystkie włóczki, które są w prezencie zaplanowane w tym rozdaniu, muszę je ze sobą spakować i zawieźć do Polski. Także no, jak najszybciej ten film musi się pojawić z wygranym, chyba że wrzucę jakiś dodatkowy, króciutki filmik, dajmy na to w środę przyszłą, ale myślę, że to by był też tydzień właściwie by wtedy był na... Zobaczymy, jakoś to ogarniemy, tak? Jakoś ogarniemy. Boję się po prostu, że jak w piątek wrzucę filmik, to i tak będzie po południu, bo ja w piątek wciąż pracuję.
to będzie tylko sobota i niedziela tak naprawdę na danie mi znać co i jak, bo ja się muszę spakować, więc możliwe, że ja po prostu w środę, w czwartek wrzucę taki krótki jakiś filmik z osobą, która wygra, oznaczę ją w filmie, żeby jej wyskoczyło powiadomienie i będę liczyć na to, że się odezwie i tyle, a jak nie, no to trudno, to będziemy coś później jakoś kombinować. Ale tak, tyle, jeśli chodzi o udziergi. Mam plany, mam ogromne plany, oczywiście jak zawsze, tylko czasu jakoś brak. Na pewno już wiem, co będę robić w najbliższym czasie. Będzie to koszulka testowa z łuczki od Geparda. Będzie to curly cotton, ale więcej wam na razie nie będę opowiadać, bo po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu. Jak już będę miała włóczkę i zacznę projekt, to wtedy wam wszystko powiem, a to będzie niedługo, bo po moim powrocie z Polski myślę, że wtedy zacznę. Myślałam, żeby zacząć teraz, ale chyba nie dam rady. Chyba nie dam rady. Natomiast po powrocie z Polski miałabym 2 tygodnie, więc jest szansa, żebym zdążyła. No. Ale dobra, o tym później, bo to są takie plany do przodu. Z innych planów mam, tak jak wiecie, Summer Tide, który chciałam zrobić po raz kolejny. To jest ta bluzeczka, którą ja zrobiłam w tym takim ciemnym, praktycznie czarnym kolorze. Jest bluzeczka polskiej autorki Tatiany, Tatika, no Tati, ale o tym wam opowiem w części z wzorami. Chciałam jeszcze oczywiście ten sabaj, to jest chyba 2 chciałam robić, sabaj topy. Także planów to jest, wiecie, masa, ale no, chciałabym ten sweterek testowy dojść do momentu, do którego mogę dojść, żeby jak wrócę, to mieć już gotowe na dołączenie nowej włóczki. Tutaj tą chustę dla Ani, ale no ze względu na pogodę średnio mi się to chcę robić. No i mam na szczęście tą bluzeczkę właśnie w paseczki, która jest na tyle przyjemna, że mogę ją spokojnie nawet w takie upały dziergać. No i mam jeszcze taką tą chustę od Justyny Lorkowskiej z darmowego wzoru w samochodzie, którą też mogę spokojnie teraz dziergać, bo to jest Merino Super Wash, więc ono też jest takie całkiem przyjemne, a tam niewiele mi zostało, żeby tą chusteczkę skończyć, więc może też w końcu by się przydało ją ukończyć i mieć ją z głowy. Dobra, ale co do włóczek, które zakupiłam, bo one są ściśle związane z moimi właśnie planami projektowymi, ponieważ ja chcę je w tych projektach wykorzystać, tylko jeszcze nie do końca wiem w jakiej konfiguracji. Pierwszą włóczką jest Itokinu. Ja już Itokinu mam w kolorze takim bardzo jasnym, takim siwo-białym, brudnym białym. To jest natomiast taki ładny brązik, jak widzicie. Itokinu ma takie piękne nopeczki, tutaj takie pomarańczowe, żółte. Czy jest tu nazwa koloru? O, to jest pytanie. Camel. Tak, Camel jest napisane, więc taki jest kolor. Tu mamy 100% jedwabiu i to jest chyba ten Tusa Silk albo jakiś inny. Nieważne. Jedwab, ale to nie jest ten błyszczący, to zresztą sami widzicie, to nie jest ten błyszczący, nie Mulberry taki, tylko taki jakiś inny, który bardzo mi się podoba i ma 425 metrów w 50 gramach. Ja mam 2 takie szpulki, bo tyle mniej więcej tak na Summer Tide by mi zeszło, bo myślałam, żeby właśnie tą włóczkę na Summer Tide wykorzystać, ale nie wiem jeszcze z czym. Może z lnem, ale nie do końca mi próbka pasowała z tym, który mam z Yarn Atelier. Może z jedwabiem Mulberry Silk, bo też kupiłam właśnie tą włóczkę, ale też nie jestem do końca przekonana. Może jeszcze z czymś innym. Tak naprawdę opcji jest wiele. Wiem, że chcę na pewno to wykorzystać, bo bardzo jest to przyjemna włóczka. Natomiast tą jasną, którą mam bodajże 3 takie szpule i ją będę chciała łączyć z czymś innym. Możliwe, że na kolejną Sevilla Blouse. Więc to mamy to. A drugie właśnie to jest ten piękny oczywiście Mulberry Silk od Isayera i to jest też kolor camel, z tego co kojarzę. Tak, to też jest camel, on jest piękny. Ja wiedziałam, że go kupię prędzej czy później i kupiłam, bo jest przepiękny i bardzo mi się podoba ten Mulberry Silk. Ja właśnie go traktować będę jako nitkę dodatkową.
To nie są bardzo jakoś idealnie zbliżone kolory, ale ja już robiłam wstępnie próbkę, po którą nie chce mi się iść, ale wygląda ładnie. Natomiast mi się marzy połączenie tego Mulberry Silka z Linen Bloom od Pasquali, właśnie w takim podobnym bardzo kolorze, który strasznie mi się też podoba i myślę, że one dwa wyglądałyby super. I tak jak ten już mam, że tak powiem, wypróbowany, tak samo mam Linen Bloom wypróbowany i też by świetne z tego, wiem, połączenie wyszło. No więc nie wiem, waham się, powiem wam, bo to też mogę sobie połączyć, tak? Mogę też dodać tego lnu i ogólnie opcji jest dużo. Jeszcze nie zdecydowałam, ale chciałam mieć te włóczki, wiedziałam, że na pewno będę chciała coś z nich robić, także je sobie zamówiłam. Mulberry Silk to jest, no Mulberry Silk, wiadomo, i on ma 210 metrów 25 gramach. To jest naprawdę cieniutka niteczka, ale ona jest niesamowicie miękka i pięknie wypełnia przestrzenie. Ona jest skręcona bodajże z 2 niteczek, no piękna jest i niesamowicie przyjemna i mięciutka. Dobra, to tyle jeśli chodzi o zakupy. Coś mi się wydaje, że ten vlog, moi drodzy, będzie naprawdę dzisiaj krótki, bo ja czuję i słyszę, jak ja pędzę, ale z drugiej strony nie mam też jakoś specjalnie dużo rzeczy wam do pokazania, bo jak widzicie, no pokazałam wam jeden udzierk, no nie jest to jakaś skomplikowana konstrukcja, żeby jakoś specjalnie o niej opowiadać, więc no nie będę tutaj naciągać. No a te rzeczy, które wam pokazałam, to już widzieliście, niewiele się zmieniło, a chusta jest nowa, ale też jeszcze malutko na niej jest. Najciekawiej będzie, jak dojdzie do ażuru, bo ażur jest naprawdę fajny tam. Ale nie zmienia to faktu, że możemy sobie porozmawiać o wzorach i przy okazji będzie tam jeden z tych wzorów, który właśnie chciałabym zrobić bardzo i jest najwyżej na chwilę obecną na mojej liście, ale o tym właśnie opowiem wam już za chwilkę. Ja się pójdę tylko napić szybko mojej mrożonej kawki i zaraz do was wrócę. Dobrze, napojona chłodnym napojem z kofeiną, więc mogę działać dalej. I tak jak wspomniałam, najpierw opowiem wam o wzorze, który zakupiłam niedawno, chyba wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam. Niedawno zakupiłam, ponieważ on mi się już od jakiegoś czasu podobał, ale jak wiecie, nie przepadam za polskimi wzorami, mi się ciężko z nimi pracuje. Ale no cóż, no jest piękny, przynajmniej dla mnie, bo ja uwielbiam tego typu bluzki, takie kroje, a o projektance słyszałam same dobre rzeczy, więc no warto spróbować. Wzór to CC Summer Shirt od Tatika Knitting Design. To jest Tatiana bodajże, którą możecie, podejrzewam, na pewno znacie, dzięki też Kasi z Między Drutami. One często współpracują, często są organizowane jakieś kale i tak dalej, więc na pewno kojarzycie tą autorkę. Zresztą jest przesympatyczną osobą, bo miałam okazję troszkę z nią porozmawiać właśnie na Instagramie i okazuje się, że mnie ogląda. I umówiłyśmy się na spotkanie. Miejmy nadzieję, że do niego dojdzie, jak właśnie będę w Polsce. Mam nadzieję, że uda nam się razem kawkę wypić u Kasi właśnie, więc byłoby super spotkać się na żywo. Ale dobrze, przejdźmy do bluzeczki, czyli do CC Summer Shirt. I ja tu z wzoru wam przeczytam, opowiem mniej więcej, o co w tym chodzi. Tu na pewno będzie też oczywiście zdjęcie, czyli bluzeczkę wykonujemy od góry do dołu, dekolt łódka, który wiecie, że uwielbiam. Formujemy go za pomocą rzędów skróconych, German Short Rows. Ramiona i karczek są przerabiane w okrążeniach, kształtuje się je za pomocą dodawania oczek z przodu i z tyłu. Wzdłuż linii ramion przód i tył wykonane w rzędach na płasko łączą się w podkroju pak, w korpus dzianinie na okrągło. No i dalej mamy wykończenia ściągaczowe. Jak widzicie tu na zdjęciu, to jest właśnie typ takiej bluzki, które ja uwielbiam i bardzo, bardzo, bardzo chętnie robię. Podobna konstrukcja jest właśnie w Summer TD, ale tutaj, no wiadomo, to nie jest to samo. Tutaj też widać te wykończenia, te detale. No, mi się to bardzo podoba, bardzo to do mnie przemawia. Mamy tu rozmiary od S do XXL. Wymiary, długość, szerokość pod pachami między 49,50 do 57,58. Próbeczkę mamy 20 oczek na 30 rzędów.
na drutach 4 mm po praniu. I sugerowaną włóczką jest tutaj Cumbria. Dobrze mówię? Tak, Cumbria od Pasquali, jedna z moich ulubionych włóczek. Ja oczywiście na początku myślałam o tym, żeby pokombinować z czymś innym i tak możliwe, że zrobię. Natomiast ja mam 2 motki Cumbrii w takim przepięknym truflowym kolorze i możliwe, że sobie, znaczy na pewno będę dokupywać, ale możliwe, że dokupię sobie właśnie taką ilość, żeby zrobić tą konkretną bluzeczkę, jeśli uznam, że żadne moje kombinacje, które na chwilę obecną testuję, nie tylko do tej bluzki, ale ogólnie, żadna z tych kombinacji mi się nie spodoba, to wtedy zrobię ją sobie, tą bluzeczkę z Cumbrii. No i tak, jeszcze potrzebujemy drutów 3,5 mm na ściągacze i właśnie 4 mm na całość. Jednak to oczywiście zależy od tego, jaka nam wyjdzie próbka. Cumbria Pasquali to jest 60% bawełny Pima i 40% bambusa. I ma ona 150 metrów w 50 gramach. To jest jedna z najprzyjemniejszych włóczek, jakie posiadałam, letnich. Świetnie się nią przyrabia, jest miła, jest lejąca, jest delikatna, jest miękka, jest po prostu idealna. I nie mówię tylko tego, że lubię Pasquali, bo lubię. I nie mówię tego tylko dlatego, że pomacałam motek. Nie, ja mam z tej konkretnej włóczki udzierk, jest to Marla Top bodajże, zrobiony w zeszłym roku, noszony bardzo intensywnie w zeszłym roku i nosi się świetnie, nie ma absolutnie żadnych śladów użytkowania. Musiałabym tam ewentualnie może pod pachami sprawdzić, czy od ocierania coś, ale tak jak się patrzy na pierwszy rzut oka, to jest jak nówka sztuka nieśmigana. Nawet miałam tutaj, chyba wam nawet pokazywałam, na dekolcie upaprałam się trochę make-upem i to zeszło w praniu. Ja tam sobie taką, pomieszałam sobie Eukalan z wodą, taką bardziej pienistą mieszankę zrobiłam i tak sobie troszkę pomierdałam po tym dekolciku i wszystko mi pięknie zeszło. Ale tak, no i tyle. I tyle o bluzeczce. Nie będę tutaj się zagłębiać we wzór, bo oczywiście to jest wzór płatny i tak dalej. No ale z tego co widzę, są tu dość podstawowe takie rzeczy, które trzeba znać. Myślę, że nie będzie jakoś problemu. Z tego co tak patrzę, wzór wygląda na fajnie rozpisany, chociaż mówię, no to jest rozpisane po polsku, więc ja automatycznie mam problemy, ale widzę, że skróty są po angielsku, więc to już jest jakiś pozytyw i to dość spory. Widzę też, że na końcu wzoru jest taki schemat pokazujący dodawanie, odejmowanie przód, tył oczka i to jest też bardzo przydatne dla osób, które wcześniej takiej konstrukcji nie wykonywały. Daje to takie pojęcie, co właściwie robimy i dlaczego to robimy, co jest naprawdę, naprawdę fajne. Także to jest wzór, który będę robić na pewno, który posiadam i na którym mam już ewentualnie włóczkę czekającą, ale możliwe, że będę ją robić z czegoś innego, więc to nie jest tak na 100% jeszcze powiedziane. Natomiast kolejnym wzorem, o którym chciałabym wam wspomnieć, to jest Row Top od Odrow. To jest względnie nowy wzór, bo wydany w czerwcu 2026 roku. Wykonany jest z włóczki Pasquali Linen Bloom. 21 oczek na 29 rzędów. Taka jest próbka przy drutach 4 mm. Ja Linen Bloom uwielbiam. Łączyłam go z Isaiah Trio One. Świetnie mi to wyszło, bardzo mi się to spodobało. Tutaj mamy rozmiary od XXS do 4XL, języki angielski, duński i niemiecki. I teraz tak. Topik jest dopasowany. Ma rolled edges, czyli zrolowane takie wykończenia na tutaj dekolcie i wykończeniu pach. Robimy go od góry do dołu. Najpierw robimy tył z Provisional Cast On i robimy go w rzędach do momentu tutaj paszek. Następnie podbieramy oczka, chyba te właśnie, które są na Provisional Cast On naprzód. Tak, dokładnie tak, ale mamy, tak, ramiona najpierw, robimy zmniejszenia, które będą nam kształtowały tutaj dekolcik i wtedy lecimy
przód do momentu też tutaj połączenia i później lecimy w dół. Tu mamy pokazane dwie opcje. Jedna jest robiona w paseczki, jedna jest taka gładka. Rozmiary to jest szerokość obwód ukończonej bluzeczki między 75-80 a 130-140. Bluzeczka powinna mieć negatywny luz 7 cm. Co dalej? No 21 oczek. I teraz właśnie tak się... Tutaj są podane różne też włóczki. Teraz Wam pokażę, pokazać to Wam nie pokażę, ale Wam powiem jakie są włóczki proponowane. Na przykład Trio 1 od Isayera w dwie niteczki. Na przykład Horsilkę od Geparda, który również jest taki, w jedną niteczkę. Linenblum od Pasquali też w jedną niteczkę. Kinu od Ito i Asa. Ja nie wiem, czym jest Asa, ale ma 237 metrów na 25 gram, więc jest to coś cieniutkiego. I tu są te dwie niteczki połączone razem. I teraz tak. Troszkę to tak dziwnie wygląda, bo taki Linen Bloom ma 250 metrów w 50 gramach, a taki Gepard ma 175 metrów w 50 gramach i oba są robione w pojedynczą nitkę na takich samych drutach, więc tu jest takie trochę teges, ale ciekawi mnie to bardzo. Tutaj autorka pokazuje dwie bluzeczki, dwa modele. Ten w paseczki jest robiony z Linen Bloom, a ten w jednym kolorze to Kinu i Angora, Kinu i Asa. O, Kinu Angora, ja właśnie ten kolor chyba mam. Także no bardzo prosta bluzeczka, bardzo fajna, podobny ma taki kształt, jakby konstrukcję właśnie do tej marli, którą już posiadam. No ale podoba mi się, bo ja lubię prostotę, a tutaj właśnie ta prostota jest i fajne są te zrolowane brzegi, bo w tym momencie nie musimy tak naprawdę wykańczać jakoś specjalnie takiego topu. Także to jest jedna z takich właśnie propozycji. A druga, kochani, nie wiem, czy o niej mówiłam, w razie czego się powtórzę, ale myślę, że bardzo jest to fajna rzecz i warto o niej wspomnieć. To jest Isabel Top od The Knitpur Girl. I to jest taka kamizelka bluzeczka, ponieważ w samym wzorze jednym mamy kilka opcji, co jest naprawdę fajne. Ale zacznijmy może tak. Też jest to w miarę nowy wzór, bo czerwiec 2026. Sugerowana włóczka to m.in. Knitting for Olive Pure Silk. 26 oczek na 36 rzędów na drutach 3 mm, czyli jest to taka cieniutka dzianina. Rozmiary, i dużo mamy rozmiarów, kochani, bo mamy od A do R i wzór jest w języku angielskim. I teraz tak, robimy od góry do dołu. Mamy tutaj ażurki, mamy teksturę, to jest taki fajny miksik. Mamy różne wersje, są wersje zapinane i tu na przykład są propozycja guziczków, haftek lub ajkordowych sznureczków i to jest wiadomo robione na płasko. I jest też wersja, która jest niezapinana, czyli jest taką zwykłą bluzeczką, tutaj nazwana plain version. I ona jest na płasko, tutaj wiadomo, na początku, czyli góra do pach i później już jest łączona w okrążenia. Mamy tutaj, z tego co pisze autorka, czarty, czyli schematy. Co jeszcze? Are included, but links to the... Ok, czyli są nie tylko schematy, ale są też linki do programu Stitch Fiddle, gdzie możemy sobie jakoś osobno otworzyć pełny taki schemat, z tego co tu rozumiem. Rozpoczynamy w obu wersjach od tylnego panelu. Kształtujemy za pomocą zwiększeń na prawej stronie i tworzymy, jak to autorka tu nazywa, sloping shoulders. Co mamy dalej? No i wiadomo, tutaj mamy ten podział na dwie różne wersje. Na tą tutaj zapinaną w formie takiej west rozpinanej i na tą wersję taką bez rozpinania, czyli wiadomo, no tu już będziemy prasować w inny sposób. I co tu dalej? Właściwie to
Tyle chyba, nic więcej nam nie trzeba wiedzieć. Tak, 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 2,5 mm, 3 mm, 9 markerów, więc podejrzewam, że właśnie tam, gdzie są te panele różne, to w ten sposób je rozdzielamy. Możliwe, że to nam jakoś pomaga. I tak, te 26 oczek. I tak, teraz jeśli chodzi o rozmiary, to rekomendowanym luzem jest luz pozytywny pomiędzy 1 do 6,5 cm, ale jest też zaznaczone, że można go zrobić z mniejszym luzem, jeżeli coś takiego nam odpowiada. I teraz mówię, no te rozmiary od A do R, czyli jest ich dość sporo. I teraz tak, actual circumference, czyli obwód ukończonej bluzeczki waha się od 81,5 do 166 cm, czyli jest naprawdę spora rozpiętość. Myślę, że naprawdę większość z nas byłaby w stanie sobie znaleźć tutaj rozmiar. No i kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą bluzeczkę. Ja nie wiem, którą wersję wybiorę, które zdjęcie, ale linki będą jak zawsze na dole, więc jak chcecie zobaczyć inne wersje rozpinane lub nierozpinane, to kliknijcie sobie tam na dole w linka. I tyle. No i tyle, kochani, tyle. Nie będę przedłużać, bo naprawdę już czuję też, głowa mi paruje, więc to się skończy bólem głowy. Myślę, że od razu sobie coś łyknę, bo jak mam po Julkę jechać, a złapie mnie migrena, to ja nigdzie nie pojadę, tylko będę Ubera wołać, bo nie mogę z migreną jeździć. Ale nie o tym, nie o tym. No, przepraszam Was, że dzisiaj tak krótko. Nie wiem, ile to wyjdzie, ale nie wygląda na to, żeby było jakieś strasznie długie albo tak długie jak zwykle, czyli strasznie długie. Ale mam jednak nadzieję, że coś z tego vloga wyniesiecie, coś Wam się spodoba, może czymś się zainspirujecie. Ja jak zwykle zobaczę się z Wami za tydzień, a może chwilkę wcześniej, ale to będzie na pewno coś króciutkiego, tylko żeby poinformować, kto wygrał w rozdaniu. Tak, następny vlog będzie normalny, będzie w piątek, piątek lub sobotę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja w poniedziałek później lecę do Polski, wracam. Poniedziałek, wtorek, chyba w czwartek. Jakoś tak. 20 wylatuję, a chyba 23 mam lot powrotny. Tak mi się wydaje. A 21 planuję, tak, 23 rano, dlatego 21 planuję wpaść do Wrocławia, właśnie odwiedzić Walentynę, spotkać się z Madzią, spotkać się z Domi, spotkać się właśnie z Tatianą, Tatika Knitting Design, bodajże tak się nazywa jako projektantka, tak chyba też ma na Instagramie ten nick wpisany, ale to tam Wam pewnie napiszę. No i oczywiście jakiś lunch, jakaś kawka i między drutami, więc to będzie 21 lipca, 22 oczywiście tam z rodzinką też będę, no i 23 jakoś poranny mam w miarę lot, więc no, długo mnie tam nie będzie i co, wrócę do domu, trochę podziergam, trochę ogarnę, przygotuję wszystko na przyjazd Dagmary. Jak jeszcze nie widzieliście nowego vloga Dagmary, Dagmara w końcu rozpoczęła nagrywanie, bo ja już ją kopałam przysłowiowo w tyłek od jakiegoś czasu, żeby przestała nagrywać te krótkie filmiki na Instagramie, bo nikt nie ma tego czasu ani ochoty oglądać. Ja tak żartuję, wiecie, specjalnie jej mówiłam, nie? Bo wiem, że Dagmara dzierga dużo, dzierga fajne projekty, używa przeróżnych włóczek i jest ogromną pasjonatką, większą ode mnie i wiem, że świetnie by o tym opowiadała i faktycznie ten jej pierwszy vlog, myślę, że wielu z Was się O, coś mi nie idzie. Wielu z Was? Nieważne. Wielu się spodoba. Przepraszam Was bardzo, mój mózg już przestał działać. Także postaram się pamiętać o tym, żeby też umieścić Wam link na dole. Także tyle, moi drodzy, ja się z Wami żegnam, nie przeciągajmy tego, bo coraz trudniej mi słowa jakoś składać w normalne zdania. Tak, Luna. Luny nie ma. Luna gania po podwórku. Nie wiem, jak ona w takim upale w tym futrze wytrzymuje, ale cóż.
Pewnie gdzieś tam nad rzeczką siedzi, bo oprócz lasu to jeszcze mam rzekę za płotem, nie? No, która zawsze w zimie wylewa, ale teraz przecież nie wyleje, nie? Dobra, dobra, idę, bo ja już zaczynam głupoty gadać. Wszystkiego życzę Wam dobrego na weekend, na tydzień. Część z Was, podejrzewam, już jest na wakacjach lub właśnie się na nie wybiera, także życzę Wam miłego wakacjowania. Ja jeszcze mam tydzień pracy i dopiero wtedy wakacje, ale mam nadzieję, że Wy się świetnie bawicie i że znajdziecie czasem chwilę na to, żeby obejrzeć mojego vloga, bo planuję je nagrywać z taką samą częstotliwością jak zawsze. Także do zobaczenia, dzięki, pa.